Dzień dobry. Witamy Was w pięknych okolicznościach przyrody. O takich. Po zwiedzaniu Matery i Alberobello pojechaliśmy na wybrzeże, by tam spędzić noc. Polignano a Mare jest miastem malowniczo położonym na klifach, które obfitują w groty i morskie jaskinie. W jednej z takich grot znajduje się ekskluzywna restauracja Grotta Palazzese. Ten turystyczny kurort słynie z małych zatokowych plaż, a jego główną atrakcją jest zbudowany nad wąwozem most Lama Monachile. Z tego miasta pochodzi również znany włoski muzyk Domenico Modugno, autor słynnej piosenki Volare. Dzisiaj spaliśmy w takim miejscu nie sami i to spoko, to znaczy, że bezpiecznie. O. I wyruszamy w drogę do Rzymu. Będziemy atakować Koloseum, Forum Romanum i Watykan. Taki jest plan na następne 2 dni. Może dzisiaj po drodze zrobimy Ojca Pio, a może nie. Zobaczymy, jak nam to czasowo wyjdzie. Bo wczoraj robiliśmy Materę i Alberobello i było tak na styk. Przyjechaliśmy tutaj o godzinie, nie wiem, jeszcze z jedzeniem po drodze 19? Chyba tak. 20? No, 20. A po drodze pizza. W pierwszy z lokali miał na Google Mapsie informację, że no on tam od 19 jest otwarty, a przyszliśmy i no za 40 minut, no super. No to pojechaliśmy poszukać czegoś innego. I ja w ogóle myślałam, że to Polignano a Mare jest taką dziurą, w sensie jest tak, no taką wyseczką, a to jest bardzo turystyczne miejsce, to jest kurorcik. Ale miejscówka bezpieczna, chociaż jakaś impreza była, ale w lokalu gdzieś tam na wzgórzu. Hotel jest za. No to za jest hotel. No. Ale jakby nic złego nie było związanego z tą imprezką. Noc była spokojna. Jest tu dużo kamperów, więc jest bezpiecznie. Poza sezonem zaznaczam. Jest styczeń, końcówka stycznia. No, to ruszamy w trasę. Dotarliśmy. Lekko pod górkę. Dyszę, biegła. Dobrze, nie będę nagrywała w środku. Dlaczego? Bo to chyba nieładnie. Co zobaczymy. Idziemy. Gdzie dotarł? Dotarliśmy do Ojca Pio. Tu jest. To, proszę. Jaki piesek? San Giovanni Rotondo jest zdecydowanie jednym z ważniejszych miejsc pielgrzymkowych we Włoszech. To tutaj większość życia spędził ojciec Pio i tutaj znajduje się krypta z jego relikwiami. Jest to mistyczne miejsce, które skłania do zadumy i modlitwy. Jest szczególnie bliskie osobom chorym fizycznie lub duchowo, które proszą o pocieszenie w cierpieniu. Jesteśmy. Dzień dobry. Jest z metra. Pociągi miały spóźnienia, bo w nocy była burza, ale udało nam się dotrzeć. Na 12:30 mamy wejście do Koloseum, a jest przed 11:00. Tak, trochę wcześniej przyjechaliśmy, Dlatego- bo spóźniliśmy się na pociąg, ale przyjechał akurat spóźniony pociąg, więc Więc jest git. dobry timing. Więc idziemy się teraz przejść do fontanny i to ile da nam się obejść przed czasem wejścia do Koloseum. No. I od razu mogę powiedzieć, że pociągi i metro jest tutaj bardziej przejrzyste niż w Napolu. Tak jest. Dobra, idziemy dalej.
A z tyłu remont. Wszędzie remont. A my znowu łazimy za łukami. No tak to wygląda. Przynajmniej nie ma tyle ludzi, co przed Koloseum. No nie. Nie ma. Działa! Fontanna di Trevi. Nie ma remontu! Rzeźby fontanny nacechowane są morską symboliką. Różne źródła podają, że postacią centralną jest Neptun, jednak brakuje mu jego symbolu – trójzębu. Dlatego najprawdopodobniej jest to Okeanos, tytan symbolizujący rzekę, natomiast mityczne półkonie, półryby reprezentują spokojne i wzburzone morze. A my teraz chcemy się przedostać na tamte miejsce i level drugi. Pierwszy. I pierwszy. Jak pierwsze wrażenia? Wieje. Ładne. Takie ładne. Ciekawy budynek. No dobra. Chociaż z zewnątrz robi większe wrażenie niż w środku. Ładnie jest zachowana z zewnątrz niż wewnątrz. Zwiedzając Koloseum, warto wyposażyć się w wyobraźnię. Niegdyś pokryta marmurem i licznymi zdobieniami, monumentalna budowla na przestrzeni wieków przeszła wiele. Pożary i trzęsienia ziemi spowodowały, że runęła południowa ściana, zaś po upadku Cesarstwa Rzymskiego również i człowiek przyczynił się do niszczenia budowli, rozkładając materiał do budowy pałaców, kościołów, w tym Bazyliki Świętego Piotra. Koloseum traktowane było jak kamieniołom materiały budowlane, a charakterystyczne dziury w ścianach są pozostałościami po rozkradzionych żelaznych klamrach, które łączymy bloki marmuru i trawertynu. Natomiast w trakcie II wojny światowej Koloseum było schronieniem, jak i magazynem dla wojska. Obecnie prowadzone są prace renowacyjne i konserwatorskie, by uniknąć dalszych zniszczeń. To są pytania. Tak, to były trybuny. Takie jak widać tam chyba, te białe. Tak w całości, plus jeszcze było to wyższe. Co widać nad nami. Jak wieje, to sorry. No i zaskoczyło mnie, bo nie wiedziałam, że to było zacienione, że tutaj rozkładali Zadaszenie. zadaszenie, że było zadaszenie. Ale to na środku było otwarte, tylko zadaszona była trybuna. Według rysunków. I dużo rzeczy pod spodem odkryli później, bo to zostało zasypane przez trzęsienia ziemi. Chyba 3 takie spore były i te ostatnie zburzyły jedną zewnętrzną ścianę, tej, której nie ma. Idziemy dalej, zamarzniemy. Nie, no nie jest aż tak zimno. Tylko wieje. Arena była drewnianą podłogą pokrytą piaskiem, natomiast pod nią znajdowało się hypogeum, magazyn do przechowywania zwierząt i scenografii, system korytarzy, komór i zapadni, z których uwalniano zwierzęta i gladiatorów. Obiekt posiadał toalety, a nad widownią rozłożone były markizy. Sektory Koloseum były podzielone według klas społecznych. Trybuny zaś potrafiły pomieścić nawet do 50 000 widzów. Iście na arenę? Czemu my tu idziemy? No możemy. Jak to? Tak to. No nagrywaj ładne wyjście. Jak gladiator. Tak się czuli wtedy. Zaraz źle zjeżdża. Nie wiem, gdzie my jesteśmy, no przedtem tam były to, ale jak wchodzimy, to już nie... Czujesz się jak gladiator?
Tak. Jakby nie kumam, dlaczego możemy tu wejść. Aha, to nie jest Naren. Dobra. No, dość głęboko jeszcze było w ziemi. 2 piętra nie. Bueno, si era una plaga, era una arena. Claro, una plaga. Mira, aquí no puedo ir así. Mąż w celi. Karol. Gdzie teraz idziemy? Am. A później? To Forum Romano. Taki plan. Najedzony? Tak. Forum Romanum, czyli serce Cesarstwa Rzymskiego, wyłożone było marmurem, który również został rozkradziony i posłużył jako budulec. To, co zostało, to ruiny z cegły i kamienia, cmentarzysko dawnej chwały. Forum było centrum politycznym, religijnym, handlowym i społecznym Cesarstwa Rzymskiego. Najważniejsze budowle w jego obrębie to kuria, świątynia bogini Westy, świątynia Saturna, rostra, czyli mównice, z której przemawiali politycy, a także świątynie wzniesione na cześć cesarzy. W jego obrębie są też 2 łuki triumfalne: łuk Septymiusza Severa i łuk Tytusa.